Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy ropa będzie spadać? Najnowsze informacje. Ale na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do tego wpisu, pochodzą z dwóch miejsc: z platformy Xstation i z Bloomberga. Czy ropa będzie spadać? Najnowsze informacje. Myślę, że wpis ten należy rozpocząć właśnie i zatytułować go, właśnie nakierować go na temat związany z ropą naftową, ponieważ tam dzieją się niezwykle ważne rzeczy. Wykres pierwszy to jest wykres krótkoterminowy, pokazujący, jak ropa naftowa zachowuje się w ostatnich dniach, czyli jak mamy książkowe, klasyczne, techniczne odbicie od poziomu $93, a powrót poniżej poziomu $90, co teraz w momencie tworzenia tego wpisu ma miejsce, jest oczywiście sygnałem do tego, żeby wieścić, że rośnie znowu prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji spadkowej, a następny wykres długoterminowy pokazuje, że te $93 to nie jest miejsce przypadkowe, ponieważ to jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi półrocznej formacji szczytowej, czyli naprawdę rynek zachowuje się wprost klasycznie, technicznie. Mamy zachętę do tego, żeby wrócić do tendencji spadkowej, a jeżeli w najbliższych godzinach podczas sesji amerykańskiej wrócimy jeszcze poniżej tej dwuletniej linii trendu wzrostowego, która jest teraz w okolicach $88,5, to oczywiście dodatkowo powstaną czynniki, które będą zachęcały do nawrotu do tendencji spadkowej, zwiększając prawdopodobieństwo, że wracamy być może nawet w okolice $80 w perspektywie nawet krótkoterminowej, ponieważ jeszcze raz przypominam, za miesiąc mamy wybory w Stanach Zjednoczonych i być może politykom w Stanach Zjednoczonych będzie zależało na tym, żeby za miesiąc cena jednego galonu benzyny na stacjach benzynowych była jak najniższa, a ropa naftowa musi wtedy spaść, żeby rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Natomiast dlaczego ropa będzie spadać? Dlaczego jest taki tytuł tego wpisu? Najnowsze informacje, ponieważ to, jakie jest prawdopodobieństwo długoterminowego zachowania ropy naftowej, najlepiej oddaje wykres uśmiechów opcyjnych, czyli tak zwany wykres 3D. Uśmiechy opcyjne różnych opcji względem terminu wygasania i oddalenia delty od poziomów at-the-money bardzo dokładnie pokazuje, gdzie jest większy popyt, na opcję put czy na opcję call. Jeszcze raz przypominam, opcję put na spadki, opcję call na wzrosty. Handel tymi instrumentami jest niezależny, więc nie musi być tyle samo pozycji na wzrosty czy na spadki. I oczywiście, jeżeli opcje są droższe, to widzimy, że jest większy popyt. I w tym wypadku jednoznacznie można stwierdzić, że na całej długości terminów zapadania instrumentów pochodnych jest przewaga opcji put, czyli tych, którzy inwestorzy zakładają dalsze spadki, zabezpieczają się na dalsze spadki, bądź też spekulują na kontynuację tendencji spadkowej. I jeszcze jaka jest specjalna charakterystyka, że mniej więcej najbardziej skrajne wychylenie tych uśmiechów opcyjnych jest w terminach zapadania na przełomie tego i przyszłego roku, czyli tak jakby rynek zakładał, że być może jeszcze 3 miesiące ropa naftowa będzie kontynuowała tendencję spadkową, że zmaterializuje się scenariusz zakładany przez jeden z banków dawnych inwestycyjnych, który zakładał, że na przełomie tego i przyszłego roku ropa naftowa na baryłce spadnie do $65. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Oczywiście wiemy, że ropa naftowa to jest wskaźnik wyprzedzający procesy inflacyjne, jako że w tym tygodniu najważniejsze będą dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, więc ropa naftowa oczywiście powinna być bardzo bacznie obserwowana. I oczywiście to, co cieszy, to fakt, że wskaźnik cen żywności Narodów Zjednoczonych zaczyna kontynuację tendencji spadkowej, co oddala wizję tego, że kryzys żywnościowy na całym świecie będzie miał miejsce, więc te dane są naprawdę bardzo optymistyczne co do perspektyw inflacyjnych od Stanów Zjednoczonych, później przez Europę, aż oczywiście przez dalsze części świata. Drugi temat, na który warto moim zdaniem zwrócić uwagę, to dzisiejsze dane o inflacji, ale z naszego regionu. To jest kontynuacja wpisu, który był dzisiaj o poranku. Okazało się, że inflacja w Czechach była wyższa niż odchylenie standardowe od mediany prognoz, zdecydowanie zaskoczyła. Inflacja na Węgrzech przekroczyła barierę psychologiczną 20% za wrzesień i na następnym wykresie widzimy porównanie tej samej inflacji, tego samego miernika inflacyjnego dla Węgier, Czech i Polski na przestrzeni ponad ostatnich 10 lat i widzimy
Po pierwsze, że inflacja w naszym regionie zachowuje się generalnie tak samo, nie ma żadnej rozbieżności, co oznacza, że naprawdę mitem jest, że jakiś program 500+ ma wpływ na inflację, że podbija inflację. W ogóle tego nie widać w danych makroekonomicznych, to jest absolutnie nieprawda, takie zjawiska nie występują. Widzimy, że te trajektorie są bardzo zbliżone, inflacja zachowuje się bardzo tożsamo, więc widzimy, że główny czynnik, który wpływa na inflację w naszym regionie i na całym świecie, to jest czynnik globalny i to jest właśnie ten driver, w tym wypadku podażowy, generujący takie zachowania inflacyjne. Jako że inflacja na Węgrzech przekroczyła barierę psychologiczną 20%, mamy do czynienia z wyprzedażą węgierskich obligacji, co widać tutaj na tym wykresie zbiorczym, łącznie z zachowaniem euro do forinta, gdzie mamy nowe historyczne maksima. To jest oczywiście zła wiadomość, ponieważ prowadzi także do spadków wartości polskich obligacji, co widać, że rentowność polskich papierów dziesiątek przekracza poziom 7,5% i widzimy oczywiście, że równolegle złoty próbuje zachować pewnego rodzaju stabilizację, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu euro-dolar próbuje rosnąć, ale widzimy odporność złotego na te dane o inflacji, które sygnalizują, że inflacja w Polsce jest najniższa w całym regionie, gdyby wyłączyć Słowację, więc to jest dobra informacja, sygnalizują, że te wszystkie pakiety antyinflacyjne funkcjonują i dobrze działają, obniżając tempo wzrostu cen w naszym kraju. I co jest jeszcze istotne, jeżeli jesteśmy przy krajowych aktywach, to oczywiście to, że warszawska giełda próbuje już walczyć o te dolne ograniczenie półrocznego klina zniżkującego. Poziom w okolicach 1350 jest w grze. Moim zdaniem zaczyna już pracować. Zobaczymy, czy dzisiejszy zwrot na ryzyku będzie kontynuowany, więc zapowiada się pasjonująca końcówka tego dnia dla Europy, ponieważ nie ma danych makroekonomicznych i znowu sesja jest typowo na test sentymentu. A dlaczego popyt na ryzyko może atakować? Odpowiedź na pytanie oczywiście tkwi w zachowaniu obligacji. Co prawda niemieckie obligacje zachowują się jeszcze stabilnie, ale na amerykańskich mamy zwrot. Nie udaje się po prostu przebić poziomu 4% na rentowności. Rentowność zaczyna spadać, a to zawsze jest pozytywna informacja dla popytu na ryzyko, więc spodziewam się ataku popytu na ryzyko na początku sesji na Wall Street. Następny wykres, gdzie jest nałożona zachowanie amerykańskiej rentowności dwuletnich papierów na indeks S&P, dobitnie pokazuje, że wzrost rentowności powoduje spadki teraz indeksów giełdowych, ponieważ spadają wyceny spółek giełdowych w naturalny sposób. Spółki są w takiej sytuacji wzrostu rentowności sprzedawane. No i oczywiście pojawia się już kolejna sugestia, że wkrótce może dojść do następnej interwencji Bank of England, ponieważ rentowności brytyjskich papierów 30-letnich zbliżają się, przekroczyły poziom 4,50%, zbliżają się do tej piątki 5%, która była wcześniej takim poziomem, który wygenerował impuls interwencyjny. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Bądźmy bardzo intensywnie skupieni na zachowaniu funta brytyjskiego. Na rynku obligacji warto także obserwować zachowanie japońskich obligacji, ponieważ tutaj płynność na japońskich obligacjach jest najmniejsza od 2011 roku i na rynku, generalnie na rynku swapów zaczynają powstawać zakłady o to, że Bank of Japan będzie musiał wkrótce pozbyć się swojej polityki, która zakłada, że rentowność dziesiątki nie może przekroczyć poziomu 0,25%. I gdyby tak się stało, to oczywiście byłby to mały game changer, mógł doprowadzić do perturbacji na rynku jena japońskiego, w tym wypadku go bardzo wyraźnie doprowadzi do jeszcze zwiększenia zmienności na parach związanych z jenem, a jak widzimy wystarczy tylko zwrot chwilowy na rynku, na rentowności amerykańskich papierów i mamy popyt na ryzyko na amerykańskim dolarze, czyli amerykański dolar jest sprzedawany i para dolar do jena zaczyna spadać, a sam euro-dolar próbuje odbić od poziomu 0,97. Czy tak się stanie? Wiele zależy od tego, czy faktycznie popyt na ryzyko dzisiaj spróbuje zaatakować, ale indeksy giełdowe zostawiamy sobie na sam koniec. Na następnym wykresie widzimy, jaki jest obrót w ostatnich dniach na rynku walutowym, na głównej parze świata i widzimy, że tutaj generalnie nie ma jakichś fajerwerków, cały czas obrót jest stabilny, raczej poniżej średniej. Na rynku walutowym patrzmy więc także na funta brytyjskiego, o czym już przed chwilą mówiłem, ze względu na tą interwencję, która może się urodzić. Natomiast rynek opcji także sygnalizuje, że rośnie presja na to, żeby kupować opcje put, czyli te
zabezpieczające nas przed spadkami, czyli osłabieniem funta brytyjskiego, bądź też pozwalająca spekulować przeciwko funtowi brytyjskiemu. No i zobaczymy, czy rynek ten opcyjny bardzo dobrze zasygnalizuje, jaki nas czeka następny trend, jaki nas czeka następny impuls na rynku funta brytyjskiego. Rynek ryzyka to oczywiście także Bitcoin. Bez większego dynamicznego powrotu nad poziom 19 tysięcy dolarów moim zdaniem nie ma co liczyć na to, że sesja na Wall Street będzie optymistyczna, zwłaszcza jeżeli nie pokonamy, nie wrócimy nad wczoraj przebitą linię trendu wzrostowego, tą taką płaską, bardzo płaską linię, a sam indeks S&P dzisiaj, jako że wczoraj po prostu zbliżył się do kluczowego, potężnego wsparcia 3600 punktów, oczywiście znowu będzie musiał podjąć wkrótce ważną decyzję. Co robi? Czy przebija poziom 3600 punktów, czy też czy od niego odbija w górę? Dlaczego ten poziom jest ważny? Jeszcze raz przypominam, wykres długoterminowy, bardzo długoterminowy pokazuje, że to jest miejsce, gdzie przebiega potężnie ważna średnia dwusucesyjna na wykresie tygodniowym, więc przebicie tego poziomu będzie dla inwestorów zwiastunem, że rynek wybiera dyskontowanie recesji w amerykańskiej gospodarce naprawdę o charakterystyce podobnej do tej z lat 2008, 2009, 2000, 2001, więc to, co się teraz wydarzy, będzie miało oczywiście swoje reperkusje, konsekwencje dla indeksów giełdowych w kolejnych tygodniach i miesiącach. Moim zdaniem warto wtedy ściśle monitorować to zachowanie, jeżeli oczywiście w każdą stronę, obojętnie w jaką stronę indeks giełdowy ruszy. I na rynku walutowym widzimy także, że DAX spokojnie konsoliduje się, czeka na to, co się wydarzy na Wall Street i moim zdaniem od tego, co się wydarzy na Wall Street w pierwszych godzinach będzie zależało, czy indeks DAX złamie poziom 12 tysięcy punktów, czy też nie, ponieważ aż się prosi ku temu, żeby ten poziom został pokonany. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to oczywiście myślę, że pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Link tam na dole w opisie i oczywiście dzisiaj cały czas jest drążony temat danych z rynku pracy, które w piątek były publikowane. Czy one odbiorą nadzieję inwestorom? To jest naprawdę niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ samo cofnięcie indeksu S&P do tego wsparcia 3600 punktów wynika właśnie z tego, że te dane były dobre, zamiast być słabe, co miałoby oczywiście swoje konsekwencje na rynku przyszłej stopy procentowej. Oczywiście zachęcam do tego wszystkiego, link tam na dole w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Życzę dzisiaj stopy zwrotu, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.